Topografia pamięci to spacer po miejscach związanych z dzielnicą żydowską w Lublinie, Podzamczem. Idea tego spaceru to przejście po miejscach, które dzisiaj już nie istnieją, ale które w przeszłości, konkretnie do wybuchu II wojny światowej, były miejscami związanymi z historią, krajobrazem i dziedzictwem kulturowym społeczności żydowskiej, która w Lublinie mieszkała. Topografia pamięci to próba odkrycia warstw Lublina, które są dzisiaj niewidoczne. To próba powrotu do przeszłości za pomocą fragmentów relacji świadków historii, za pomocą fotografii i map, ale również utworów poetyckich, które z tą częścią miasta są związane. Spacer rozpocznie się przy latarni pamięci. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów, jakie dzisiaj znajdują się w przestrzeni wokół lubelskiego zamku. Ta latarnia to miejsce, to symbol, rodzaj pomnika, który w 2004 roku w czasie Misterium Pamięci, poemat o miejscu, został uroczyście zapalony i tym samym rozpoczęliśmy w ośrodku Brama Grodzka Teatr Rennen palenie wiecznego światła pamięci dla tych, którzy kiedyś byli sąsiadami Bramy Grodzkiej, dla tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Latarnia jest latarnią przedwojenną, jedną z niewielu latarni tego rodzaju, które zachowały się w przestrzeni miasta, która ma swoją niezwykłą historię, ale również miejsce jej lokalizacji jest bardzo szczególne, ponieważ znajduje się ona dokładnie na skrzyżowaniu przedwojennych ulic Podwala, Krawieckiej, Szerokiej i Grodzkiej. W topografii pamięci lubelskiego Podzamcza bardzo duże znaczenie mają miejsca, które nie istnieją. Jednym z takich miejsc jest ulica Krawiecka. Znajdujemy się w tej chwili na ścieżce wydeptanej przez mieszkańców Lublina, która dzisiaj łączy Stare Miasto, ulicę Podwale, okolice Bramy Grodzkiej z Aleją Unii Lubelskiej. Dzisiaj to jedna z popularnych tras, którą przemieszczają mieszkańcy Lublina, chociażby udając się na zakupy. Przed II wojną światową dokładnie w tym miejscu, w którym się znajdujemy, znajdowała się ulica Krawiecka. Była to najdłuższa ulica żydowskiej dzielnicy Podzamcza, która była zabudowana bardzo charakterystycznymi budynkami. One przypominały swoją strukturą budynki i domy znajdujące się w sztetlach, małych miasteczkach, chociażby z terenu Lubelszczyzny. Historia ulicy Krawieckiej związana jest właściwie z historią całego Podzamcza, ponieważ w tym miejscu osadnictwo rozpoczęło się stosunkowo wcześnie, niedługo po przybyciu Żydów do Lublina. Ta ulica jest też pewnego rodzaju symbolem, chociażby właśnie ze względu na to, że dzisiaj nie istnieje w topografii Lublina, ale na szczęście zachowała się na archiwalnych fotografiach i we wspomnieniach przedwojennych mieszkańców tego miasta. Elementem szlaku pamięci Lublin Pamięć Zagłady, który znajduje się w Lublinie od 2017 roku, jest mural znajdujący się nad rzeką Czechówką. Jest to wykorzystanie w celach upamiętnienia przedwojennego Lublina, ale również historii Lublina okresu II wojny światowej, sztuki, która zalicza się do street artu, do sztuki ulicy. Różnego rodzaju murale związane chociażby z miastem poezji są jednym z popularnych działań animacyjnych, popularyzatorskich, jakie są realizowane już od wielu lat przez ośrodek Brama Grodzka Teatr Rennen. Konstrukcja, która znajdowała się od wielu lat nieopodal ścisłego centrum Podzamcza, przedwojennej dzielnicy żydowskiej, 100-metrowa ściana nad rzeką Czechówką została przez pomysłodawców i twórców tego upamiętnienia wykorzystana w bardzo specyficzny sposób. Na tej 100-metrowej ścianie został wymalowany mural dokumentalny.
Powstał on w oparciu o fotografie autorstwa Stefana Kiełszni, wykonane w 1934 roku na lubelskich ulicach, między innymi ulicy Świętoduskiej, Lubartowskiej, Nowej i Szerokiej. Powstał w ten sposób kolaż, dzięki któremu przenosimy się w rzeczywistość przedwojennego, czarno-białego Lublina. Dodatkowymi elementami towarzyszącymi temu muralowi jest mapa przedstawiająca obszar Podzamcza oraz wiersz Jakowa Gladsteina „Lublinie moje święte miasto”. Jest to jeden z najważniejszych utworów, który odnosi się, jeżeli myślimy o literaturze, do historii i upamiętniania, oddawania czci lubelskim Żydom. Mural powstał w sąsiedztwie rzeki Czechówki. Rzeka Czechówka właściwie przez cały okres funkcjonowania Podzamcza jako takiej części urbanistyczno-architektonicznej Lublina była integralną częścią tego fragmentu miasta. Dzisiaj ma ona również bardzo symboliczne znaczenie, ponieważ większość tej rzeki jest w obszarze właśnie dawnego Podzamcza jest przekryta tunelem, co powoduje, że jest to taka niewidzialna rzeka, bardzo symbolicznie w ten sposób odnosząca się do historii tego miejsca, przez które przepływa. Upamiętnienia lubelskiej społeczności żydowskiej i jej zagłady w przestrzeni Podzamcza rozpoczęły się w połowie lat 80. Jednym z pierwszych inicjatorów tego rodzaju działań był Simcha Weiss, z którego inicjatywy w przestrzeni Lublina, nie tylko na terenie nieistniejącej dzielnicy żydowskiej, pojawiły się charakterystyczne obeliski. Obeliski takie jak jeden z obelisków znajdujących się w miejscu, w którym do okresu II wojny światowej funkcjonowała Wielka Synagoga Maharszala. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się szereg upamiętnień, które odnoszą się właśnie do tego konkretnego budynku. Oprócz wspomnianej tablicy powstałej z inicjatywy Simchy Weissa, w tym samym miejscu, właściwie tuż obok tej tablicy, znajduje się druga, która pojawiła się w tej przestrzeni w 2001 roku, na której znajduje się między innymi wizerunek budynku, który kiedyś dokładnie w tym miejscu się znajdował. Miejsce po Wielkiej Synagodze dzisiaj to również element szlaku turystycznego związanego z dziedzictwem kulturowym i historią lubelskich Żydów, którego jedna z tablic informacyjnych znajduje się właśnie w tym miejscu. Wielka Synagoga Maharszala to był jeden z najważniejszych budynków dla lubelskiej społeczności żydowskiej. Był to budynek związany bezpośrednio z życiem religijnym tej społeczności, ale również życiem społecznym. Budynek ten odegrał również dużą rolę w okresie zagłady i ma swoje znaczenie w topografii zagłady w Lublinie, ponieważ to właśnie w budynku Wielkiej Synagogi Maharszala, która już w okresie II wojny światowej nie funkcjonowała jako obiekt religijny, znajdował się punkt, do którego lubelscy Żydzi musieli się zgłaszać przed marszem, który odbywali na lubelski Umschlagplatz. Stąd miejsce po synagodze jest punktem otwierającym szlak pamięci Lublin Pamięć Zagłady. Plac Zamkowy w Lublinie to konstrukcja architektoniczno-urbanistyczna, która powstała w 1954 roku. Ale jest to miejsce, które ma bardzo długotrwałą, a jednocześnie bardzo mocno związaną z lubelską społecznością żydowską historię. Ponieważ to właśnie przez środek dzisiejszego Placu Zamkowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego i oczywiście znacznie wcześniej przebiegała główna ulica żydowskiego Lublina, ulica Szeroka. Była ona ulicą, którą czytając przedwojenne wspomnienia mieszkańców Lublina, mam wrażenie, pamiętają wszyscy.
nie tylko ci, którzy mieszkali po tej stronie Bramy Grodzkiej. Tych wspomnień zresztą mamy stosunkowo mało. Zarówno na podstawie materiałów archiwalnych, takich jak wspomnienia, ale również różnego rodzaju dokumentacji technicznych czy też fotografii, możemy stwierdzić, że ulica Szeroka była rzeczywiście reprezentacyjną ulicą tej części miasta. Była wybrukowana, przy niej zlokalizowane były 2-3 kondygnacyjne kamienice, w których parterach znajdowały się sklepy, warsztaty usługowe, a w górnych kondygnacjach znajdowały się mieszkania. Ulica też tętniła życiem. Stąd bardzo wiele osób o tej ulicy mówi, że było to centrum żydowskiego Lublina. Dzisiaj po tym centrum żydowskiego Lublina nie zostało praktycznie nic w przestrzeni miasta. Natomiast na terenie, w przestrzeni Placu Zamkowego znajduje się upamiętnienie, które do historii i topografii, co najważniejsze, tego obszaru bardzo mocno się odnosi. Jest to jedna z tablic wchodząca w skład kilkunastu tablic ufundowanych, a właściwie powstałych z inicjatywy Simchy Weissa, które odnoszą się do historii przedwojennego żydowskiego Lublina. Na tablicy, która znajduje się w obszarze Placu Zamkowego, znajduje się schematyczna mapa, na której zostały zaznaczone ulice, które kiedyś rozpościerały się wokół lubelskiego zamku. Możemy odnaleźć takie nazwy jak ulica Szeroka, Podzamcze, Krawiecka czy Jateczna. Upamiętnienie to powstawało w połowie lat 80. Była to jedna z pierwszych tego rodzaju interwencji związanych z pamięcią, które w Lublinie w tamtym czasie miały miejsce. Inicjatywa człowieka, dla którego ta historia żydowskiego Lublina była niezmiernie ważna i dzięki któremu dzisiaj o tej przedwojennej przeszłości Lublina wiemy dużo więcej.